Jednym z najbardziej makabrycznych miejsc na mapie okupowanego Lublina był budynek zlokalizowany przy ulicy Uniwersyteckiej. Przejęty przez policję i Służbę Bezpieczeństwa, został wyznaczony na siedzibę Gestapo, a jego zwyczajowa nazwa „Pod zegarem” stała się synonimem grozy i okrucieństwa, którego doświadczyły tysiące Polaków. Jak wyglądały kulisy funkcjonowania tego miejsca? Zapraszamy na kolejny film z okupowanego Lublina. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Radosław Kuśmierz. Historia domu pod zegarem sięga 1930 roku, gdy ten zaprojektowany przez Stanisława Piotrowskiego, nowoczesny, trzypiętrowy budynek został oddany do użytku Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu. Jego fasadę wieńczył zegar, od którego błyskawicznie ukuto nazwę pod zegarem. Okręgowy Urząd Ziemski bez większych przeszkód funkcjonował do wybuchu II wojny światowej, zatrudniając około 150 urzędników i około 100 pracowników sezonowych. Niemiecka okupacja Lublina radykalnie odmieniła charakter tego miejsca, do którego w styczniu 1940 roku wprowadziło się Gestapo, czyli tajna policja państwowa III Rzeszy Niemieckiej. Ogólny charakter pracy Gestapo jest oczywiście powszechnie znany, choćby za sprawą placówek w Warszawie czy w Krakowie. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że lubelska placówka w domu pod zegarem pod względem okrucieństwa nie odbiegała od wspomnianych przed chwilą jednostek. Mimo tego, że budynek przy ulicy Uniwersyteckiej był stosunkowo nowoczesny, Niemcy postanowili przeprowadzić w nim prace remontowe, aby przystosować dom na potrzeby policyjne. Tym samym parter i piętro zaadaptowano na potrzeby biurowe, w których prowadzono pracę administracyjną, ale również przesłuchiwano osadzonych. Najbardziej makabryczną funkcję pełniły podziemia tego budynku, w których Niemcy umieścili aż 14 podręcznych cel. Ze względu na zachowaną dokumentację i opracowanie Lesława Górniewicza bardzo dobrze wiemy, jak dokładnie wyglądał układ podziemnych kazamatów. Wzdłuż ściany korytarza od strony uniwersyteckiej znajdowało się 11 cel o wymiarach 340 na 279 na 238 cm, spośród których 2 przeznaczono dla kobiet oraz jedna ciemnica, której szerokość wynosiła zaledwie 75 cm. Po drugiej stronie zlokalizowano jeszcze jedną, zdecydowanie większą od pozostałych celę oraz kolejną ciemnicę, zwróconą naprzeciwko cel 4 i 5. Do jej krótszej ściany przylegał dodatkowo niezwykle ciasny karcer. W celach panował absolutny mrok. Poza 2 żarówkami na korytarzu, wewnątrz brakowało oświetlenia. Okna zasłonięto deskami, które przysypano ziemią, co oczywiście zlikwidowało przy okazji jakąkolwiek cyrkulację powietrza. Same cele pozbawiono drzwi, w miejsce których wkomponowano kraty, dzięki czemu strażnicy mogli ciągle obserwować więźniów. Ponadto w podziemiach zlokalizowano magazyn, coś w rodzaju zaplecza sanitarnego oraz wartownię, która znajdowała się nieopodal schodów. W skład więźniów wchodzili Polacy każdej płci i każdej grupy wiekowej, w tym również dzieci. Nie każdy znajdował się w nim cały czas. Wielu przywożono z Zamku Lubelskiego, pełniącego funkcję głównego punktu represji w okolicy, do którego trafiali m.in. mieszkańcy Lubartowa, Kraśnika czy Zamościa, ale również bardziej odległych miejscowości, jak na przykład Białej Podlaskiej. System przesłuchań przy Uniwersyteckiej posiadał swój żelazny harmonogram. Więźniów dostarczano tutaj między 6 a 7. Potem odprowadzano ich do cel, gdzie czekali do godziny 9, w okolicach której rozpoczynały się właściwe przesłuchania. Tę pełną napięcia i grozy sytuację scharakteryzował jeden z represjonowanych, Jan Wijakowski. W celi na przestrzeni 1,5 metra na 2, zakratowanej przy wejściu drutami żelaznymi, znajdowało się 4 mężczyzn. Dzień cały spędzało się w nieludzkim strachu przed kaźnią, jaką co chwila otrzymywali towarzysze niedoli. Co chwila przychodzili z góry oprawcy, wywoływali nazwiska z cel, już tu bijąc i kopiąc bezlitośnie, pędzili na górę, na badania.
Gdy już dochodziło do przesłuchań, początkowo zaczynały się one w atmosferze całkiem przyjaznej albo chociażby neutralnej. Niemieccy policjanci starali się zachowywać pozory, pytali o podstawowe informacje, po których przechodzili do dokładnych pytań o działalność konspiracyjną. Jeśli odpowiedzi nie były dla nich satysfakcjonujące, następowała radykalna zmiana w ich zachowaniu. Najpierw bili mnie po twarzy, wybili mi przednie zęby, bili mnie drutami po dłoniach, wtedy nic nie czułam w całym ciele. Później wkładali mi szpilki pod paznokcie, potem związali mi ręce powrozem i kazali kłaść się do bicia na taborecie. Następnie skuli mnie kajdanami, podcięli mi nogi i upadłam. Z rozciętej głowy popłynęła krew. Wtedy już położyli mnie na taborecie i bili grubymi gumami. Silny ból spowodował, że krzyczałam. Wtedy założyli mi maskę, dusiłam się, straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, już maski nie miałam. Wspomina ze wstrząsającymi szczegółami jedna z więźniarek, pani Bronisława Szewczyk. Inny więzień, Lucjan Foryś, którego aresztowano 23 lipca 1943 roku, przebywał tutaj miesiąc i jemu również nie oszczędzono wyszukanych kar. W czasie przebywania pod zegarem byłem kilkakrotnie przesłuchiwany, czemu towarzyszyły nieludzkie tortury. Podczas przesłuchania kopano mnie po twarzy i całym ciele oraz przywiązywano mnie za ręce i nogi do krzesła i w tej pozycji byłem bity do utraty przytomności. Ponadto bity byłem w ten sposób, że wkładano mi na głowę hełm stalowy bez środkowego wkładu i po tym hełmie uderzano metalową rurą. Niektórzy na swoją kolej musieli czekać bardzo długo, czego przykładem była Janina Faberkiewicz-Szrykowa. Przywieziona ją tutaj z Zamku Lubelskiego. Czekała na przesłuchanie aż 5 tygodni, podczas których obserwowała zaprowadzanych na górę więźniów i wracających tutaj w fatalnym stanie. Gdy wreszcie wyczytano jej nazwisko i zaprowadzono na górę, Fabierkiewicz również doświadczyła okrucieństwa gestapowców, którzy przy pomocy pejcza próbowali wyciągnąć z niej informację na temat konspiracji. Oczywiście relacji na temat systemu przesłuchań przy ulicy Uniwersyteckiej zachowało się dużo więcej. W arsenał środków wykorzystywanych przez oficerów gestapo możemy jeszcze dodać korzystanie z prądu, co na ówczesne czasy było metodą stosunkowo nowatorską. Niektórzy, jak Maria Jadwiga Walciszewska, pseudonim Jadwiga, komendantka lubelskiej chorągwi harcerek Szarych Szeregów, próbowali sami zadecydować o swoim losie. Zdając sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji, przekonała Niemców, że wszystko im powie, tylko musi się nad tym po prostu zastanowić. Odprowadzono ją do celi, gdzie przy pomocy ampułki z cyjankiem popełniła samobójstwo. O tej wstrząsającej historii wspominała po latach jedna z więźniarek, pani Wanda Półtawska, której wojenne losy były związane przede wszystkim z obozem Ravensbrück i prowadzonych tam pseudomedycznych eksperymentach, ale również z lubelską katownią gestapo. To jest miejsce kaźni, to jest miejsce święte, to jest miejsce, gdzie jest mnóstwo krwi ludzkiej. Oni straszliwie katowali mężczyzn. Z kobietami lepiej, ale też niewystarczająco. I tam miałam sytuację ulgową jako aresztowana. Nie zatłukli mnie na śmierć, ponieważ właśnie okazało się, że przede mną była aresztowana pani Walciszewska. Jak mnie sprowadzali do suteryn, to ją prowadzili do góry, z suteryn do góry. I na schodach ja się z nią spotkałam, ona tylko powiedziała: Duśka, wszystko na mnie. Ja wtedy nie rozumiałam, co ty. Następnego dnia się dowiedziałam, że ona odebrała sobie życie. I potem już można było następnym aresztowanym powtórzyć: mówcie wszystko na Walciszewską. I zamknęło się krok aresztowany na jakiś czas, prawda? Także ja miałam tę sytuację, że wiedziałam, że mogę przyznać się, tak, mnie wciągnęła do organizacji pani Maria Walciszewska. Koniec, nikogo innego nie znam. To oczywiście nie było prawdą. Samobójstwo Marii Walciszewskiej nie było wydarzeniem odosobnionym, a poza nią tak dramatyczną decyzję podjęła jeszcze między innymi Wiktoria Bielak. Z kolei Tadeusz Martynowski, pseudonim Raciborski, komendant rejonu II Armii Krajowej Lublin Wschód, został poddany bardzo ciężkim torturom, po których nakazano mu się rozebrać. Martynowski wykorzystał chwilową nieuwagę policjantów, chwycił za leżący na stole pręt i zabił na miejscu 2 Niemców. Niestety został zastrzelony przez 2 innych, którzy w porę wycofali się na korytarz. Akowiec został pochowany 3 listopada 1943 roku na cmentarzu przy ulicy Unickiej. Część aresztowanych nie przeżyła kontaktu z gestapo, czy to w wyniku brutalnych przesłuchań, czy w wyniku egzekucji,
które Niemcy przeprowadzali na terenie cmentarza żydowskiego w Helenowie czy na terenie Majdanka. Spora część katowanych Polaków trafiała do ambulatorium w więziennym szpitalu znajdującym się na lubelskim zamku. Sanitariuszką była tam m.in. Janina Margasińska, która zapamiętała, że dziennie wykonywała około 50 opatrunków. Z kolei felczer Aleksander Durakiewicz wspominał, że w ciągu 2 lat swojej pracy w tym miejscu naliczył kilkaset zmasakrowanych więźniów. W wyniku zbrodniczych praktyk Niemcy zamordowali około 200 osób. Spośród zmarłych na terenie aresztu Gestapo znani są m.in. Julian Habros, Ignacy Jakubowski, Józef Karpiński czy Anna Nowak. Za te wszystkie okrucieństwa odpowiadali Niemcy, których nazwiska są nam dzisiaj znane. W pamięci więźniów mrocznymi literami zapisali się Hermann Worthoff, Hans Zdanciś, Wilhelm Bojda, Alois Fischer, Paul Wisniewski, Otto Zereska oraz nieznani z imion Krichel, Nycht, Stefan, Zander, Zoden i Włóczkę. Wyjątkowo cennym, aczkolwiek niepozbawionym dramaturgii świadectwem cierpienia więźniów w domu pod zegarem są inskrypcje, które możemy odnaleźć w każdej niegdysiejszej celi aresztu Gestapo. Na szczególną uwagę zasługują również liczne zachowane do dzisiaj grypsy, które więźniowie różnymi sposobami dostarczali poza mury więzienia, aby przekazać informację o panujących w nim warunkach i przede wszystkim powiadomić bliskich, że nadawca wciąż żyje. Na wieść o zbliżającej się Armii Czerwonej Niemcy pospiesznie opuścili Lublin, zdążywszy jeszcze przeprowadzić ostatnią, masową egzekucję w mieście. 22 lipca 1944 roku, na kilka godzin przed opuszczeniem Lublina przez Wehrmacht, strażnicy więzienni we współpracy Specjalnego Komanda Egzekucyjnego SS przeprowadzili masakrę pozostałych na zamku więźniów, mordując jednocześnie 300 osób, Polaków i Żydów, z których część doświadczyła wcześniej piekła aresztu Gestapo. Po wycofaniu się Niemców rodziny pomordowanych pochowały 170 ciał. Z kolei 28 lipca 1944 roku kolejne 127 ofiar pochowano u stóp Zamku Lubelskiego. Zajęcie miasta przez oddziały sowieckie i polskie nie oznaczało końca więziennego charakteru domu pod zegarem. Dawny areszt Gestapo został przejęty przez Urząd Bezpieczeństwa, NKWD oraz Smiersz, czyli sowiecki kontrwywiad. Komuniści więzili tutaj żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, a stosowany względem nich terror nie odbiegał swoim okrucieństwem od niemieckich poprzedników. NKWD opuściło budynek dopiero 2 lata później i dopiero wtedy pracownicy Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich mogli wejść do piwnic i zbadać ich stan zachowania. Sporządzono wtedy listę inskrypcji, wyłączywszy oczywiście te, które dotyczyły okresu powojennego. Chwilę później budynek został zajęty przez tzw. Ludowe Wojsko Polskie, stając się tym samym niedostępnym dla postronnych. Obecnie w dawnej siedzibie Gestapo mieści się Muzeum Martyrologii pod zegarem, którego początki sięgają września 1979 roku, kiedy to dzięki członkom klubu byłych więźniów politycznych Zamku Lubelskiego i aresztu pod zegarem powstało muzeum. Ekspozycja została zmodernizowana w 2017 roku i posiada blisko 5000 artefaktów związanych z historią tego miejsca. Głównym zadaniem pracowników placówki jest nie tylko opieka nad tym szczególnym miejscem, ale również gromadzenie i opracowywanie losów ofiar niemieckiego terroru. Z tego miejsca pragniemy serdecznie wszystkich Państwa zaprosić do odwiedzenia tego szczególnego miejsca. Muzeum Martyrologii Dom pod zegarem. A póki co bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik, Małgorzatę Gos, Urszulę Babiuch, Ewę Pielichowską oraz Justynę Stopińską. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Piotra Borkiewicza, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Tomasza Sadurskiego, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.